Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowia, tego wszystkiego, co nam służy, co służy utrzymaniu naszej sprawności, naszego zdrowia i tak dalej, ale jednocześnie mówimy o zagrożeniach, jak z tego można wyjść, bo to jest bardzo istotne w tym dzisiejszym trochę zwariowanym świecie. Jest takie rzymskie przekleństwo, starożytne przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, więc przyszło nam się żyć w bardzo ciekawych czasach. Różne są zagrożenia i tak dalej, ale tym niemniej na każdy miecz jest tarcza, a więc nawet jeżeli mówimy o zagrożeniach, to też warto pamiętać, że nie jesteśmy bezbronni. Trzeba myśleć, jak się bronić, jak wymagać od życia, od innych ludzi tego, żeby szanowano naszą wolność, nasze wymagania i sprawę załatwiona. Ja ciągle to powtarzam. Oprócz tego nie chodzi tylko o materię, lecz chodzi również o ducha, więc akurat na naszym kanale pojawiają się dlatego audycje na temat żywności i produktów do jedzenia, i na temat suplementacji, na temat pól magnetycznych, i tych destrukcyjnych, tych terapeutycznych, i na temat roli wody, i dlaczego powinniśmy dużo pić czystej wody, a co ta woda zawiera i tak dalej, i tak dalej. To dla tych, którzy po raz pierwszy może akurat trafili na kanał, ale też zajmujemy się duchem, materią, nie tylko materią, przepraszam, ale również tym wszystkim, co służy naszemu rozwojowi osobistemu, duchowemu, bo nie jesteśmy tylko somą, ciałem, nie jesteśmy materią, tylko przede wszystkim jesteśmy kimś więcej, istotami świetlistymi, jesteśmy istotami duchowymi. Mówię o tym otwarcie, bo wam mogę to przecież mówić bez ogródek i stawać w swojej prawdzie. Więc chodzi o to, żebyśmy się po prostu rozwijali jako istoty. I temu wszystko służy. I dbanie o nasze ciała, i dbanie o naszego ducha, o nasz rozwój wszechstronny. Natomiast dzisiaj będziemy oczywiście mówić o tym, jakie mamy problemy z dbaniem o nasze ciało, ale jeżeli nie dbamy o nasze ciało, to przeradza się na problemy z umysłem, z psychiką i już problemy są bardzo szerokie. Chodzi o naszą żywność, prawdziwie żywność, posiłki, pokarmy, które często zamieniają się jedynie w produkty do jedzenia. I teraz żeby być zdrowym, tak na 100% zdrowym, chociaż słuchajcie, jak słyszę, no życzę ci 100% zdrowia, czy coś w tym rodzaju, no zaraz, albo jestem zdrowy, albo nie. Bo jeżeli coś mi szwankuje lekko, to już nie mówimy o zdrowiu. Nie może być jajeczko częściowo nieświeże. Nie można być częściowo w ciąży, że tak powiem. Albo jestem zdrowy, albo nie. Tu jest układ jest zero-jedynkowy. I teraz, jeżeli już mówimy o posiłkach, żywności, pokarmach, to pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Zacznijmy od tego, że każda komórka, żeby prawidłowo funkcjonować, tych komórek przyjęło się kiedyś, że mamy w naszych organizmach około 70 do 100 bilionów. W nazewnictwie, w liczebnikach amerykańskich to są tryliony, żeby nie wyliczał, więc u Amerykanów nasz bilion europejski jest trylionem w Stanach. Później się ukazały publikacje, że podobno dokładnie przeliczono te komórki i mamy około 32 do 35 bilionów komórek. Ok, w porządku. To jest nieistotne. Natomiast chodzi o to, że komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy. Narządy i wszystko tworzą nasze ciało, nasz kosmiczny skafanderek, nasz pojazd. I żeby komórka prawidłowo funkcjonowała, to musi otrzymywać około 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen, a oczywiście powinna prawidłowo wydalać metabolity. Ja nieraz prowokacyjnie mówię, słuchajcie, komórka pije, komórka je, komórka poci się, komórka robi kubkę, komórka robi siusiu. To wkurza ortodoksów naukowych, którzy się spieniają przykładowo,
że jak to komórka tam pije, robi, znaczy się robi siusiu, robi kubkę, usuwa zbędne metabolity, czyli produkty przemiany materii. Jasne, czyli my idąc do toalety, na przykład, bo nam się chce zrobić kubkę, powinniśmy, kochanie, teraz mi nie przeszkadzaj, bo idę dokonać aktu defekacji albo idę dokonać aktu diurezy. No to można się tak bawić, takie wiecie, słownictwo i tak dalej. Znacie mnie, że jestem prześmiewcą jednocześnie i tyle. Mniejsza z tym, wracamy. 70-90 składników pokarmowych plus woda plus tlen. I w związku z tym ta komórka, jeżeli to wszystko trzyma, to na jej powierzchni wytwarza się potencjał elektryczny mierzalny, są metody, żeby mierzyć, o wartości 70-90 mV. Czyli komórka jest taka, wiecie, powierzchnia jej błony komórkowej, która jest jednocześnie mózgiem komórki, nie jądro komórkowe, tylko błona, bo to błona decyduje, co wnika do komórki, co ma ją opuścić i tak dalej, i tak dalej. Ona jest napięta, więc każdy atak po prostu nie robi na komórce wrażenia, bo ona jest napięta, więc jeżeli byście na przykład mieli silnie napompowany balon lub piłkę i rzucacie kamykami, grochem, czymś tam, kijkiem jakimś, to te wszystkie te elementy, te destrukcyjne, nazwijmy to, będą się po prostu odbijały od tego napięcia. Natomiast jeżeli ta błona komórkowa jest, wiecie, taka z tego, to uderzenie i palce można połamać, tak? A więc rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli na przykład napięcie na błonie komórkowej spada, jak dobrze pamiętam, mogę tu się pomylić, do około 20-40 mV, to zaczynają się problemy nowotworowe. Ale co to znaczy? Że komórka jest niedożywiona, nie otrzymuje tego, co powinna. I teraz słuchajcie, a więc z czego to wynika, że komórka nie otrzymuje tego, co powinna? Bo są niedobory w odżywianiu. A teraz pytanie, z czego one pochodzą? I teraz, kochani, ten temat to jest przede wszystkim temat dla pana Andrzeja Kmity, mojego gościa, ale też jednocześnie waszego gościa, bo niedawno nakręciliśmy z nim bardzo fajną audycję z Andrzejem. Przy okazji, Andrzejku, pozdrawiam cię serdecznie. Dla mnie pan Andrzej Kmita jest przykładem takiego przewodnika. Mówię to otwarcie, nie guru żadnego, tylko takiego przewodnika, nauczyciela, od którego można się nauczyć, jak prawidłowo uprawiać warzywa, żeby zawierały wszystko to, co potrzebne. Andrzej ma ogromną wiedzę. Myślę, że jeszcze będziemy robić tutaj z nim wywiady, podzielimy się jego wiedzą. On nie ukrywa, naprawdę się dzieli. Jest to rewelacyjny gość. Eee, Nie krzty zazdrości, że tak powiem. Dzieli się wiedzą, dzieli się różnymi innymi historiami. I to jest bardzo fajne. I z tego czerpie też radość. I ma po prostu poczucie takie, że nie musi dążyć za wszelką cenę, zwiększyć produkcję, więcej kasy, więcej kasy, więcej kasy. No i co? Ale jest jeszcze życie oprócz tego. A więc trzeba się troszeczkę samo ograniczyć i podzielić się ewentualnie z innymi. No ale mniejsza z tym. W każdym razie pan Andrzej Kmita, myślę, że zrobimy z nim taki wywiad, podzieli się z wami też, ze mną również informacjami, dlaczego dzisiaj mamy takie niedobory żywieniowe. Ale z mojej strony. Znaczy on od strony takiej bardzo praktycznej, ja zresztą też dzisiaj, ale troszeczkę inaczej. Więc posłuchajcie. Zaczynamy. Przyczyny powstawania niedoborów żywieniowych to jest jeden z moich artykułów. On akurat w tej chwili, jest to jeden z rozdziałów jednej z moich książek, która jest wyeksponowana no wiecie, zapomniałem tytułu. A więc naturalne składniki w suplementów diety. No i właśnie jest problem, suplementować się czy też nie. Oczywiście, że moim zdaniem absolutnie tak, chyba że macie naprawdę zachowany bilans składników odżywczych. To ja jeszcze raz powtarzam, 70-90 składników. I spotykam wywiady, chociażby na YouTubie, gdzie osoby, no, profesorowie medycyny, jacyś inni, mówią, o, suplementy absolutnie nie są absolutnie zbędne, a nawet czasami szkodliwe. Pytanie, jakie jeszcze? Bo to tylko taka wrzutka, uogólnienie głupie. Głupie, mówię, głupie, celowo używam tego słowa. Nie chcę obrażać tych ludzi, tylko mówię, że argumenty mają głupie.
Więc nie ma, wystarczy tylko zbilansować posiłki, prawidłowo się odżywiać, więc ja mówię, proszę mi zdefiniować to pojęcie zbilansowane posiłki, prawidłowo odżywianie i tak dalej, i tak dalej. Skąd pani Kowalska i pan Kowalski mają się zapatrywać w zdrową żywność? Mieszkają na 10. piętrze na przykład albo wyżej, w jakichś tam molochach w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy gdzieś tam, gdzieś tam. Skąd mają brać zdrowe pokarmy, zdrowe produkty? Jest tu problem. Mamy dzisiaj XXI wiek i niestety musimy dzisiaj stosować wspomaganie organizmu. Dodatkowe oczyszczanie, dodatkowe odżywianie na poziomie komórkowym. Dlaczego? Dlatego, że w obecnych produktach do jedzenia nie ma tego, co powinno być. Nie ma tych 70-90 składników. Dobrze, jakie są tego przyczyny? Więc posłuchajcie. Ten artykuł zamieściłem swego czasu na portalu EIOBA 23 stycznia 2008 roku. Później był jeszcze edytowany, nieważne. Badania przeprowadzone przez WHO, Światową Organizację Zdrowia, no z tymi panami tam to mam trochę na pieńku, wykazały, że nastąpił, o czym oni nie wiedzą, że mają takiego adwersarza, wykazały, że nastąpił spadek zawartości witamin w warzywach i owocach przeciętnie aż o 40%. Dlaczego? Otóż badania takie przeprowadzono przez WHO w latach 1985-1991 w różnych strefach świata. Wykazały, że nastąpił spadek zawartości witamin w owocach i warzywach przeciętnie aż o 40%. Jeszcze raz to powtórzę. A teraz ostatnie badanie, którym dysponuję, to jest badanie kończące się na 2000, jak dobrze pamiętam, w 2002 roku. Straszliwe spadki i nigdzie nie mogę znaleźć najnowszych tabel, czy to znaczy, że co badania nie są robione? Są robione. Tylko chyba wyniki nie są publikowane, bo gdyby były publikowane, to ludzie by zaczęli pytać, a dlaczego tak jest? I teraz, no więc dlaczego są te spadki? Dlaczego są te spadki? A co zawiera dzisiaj gleba i czego nie zawiera? Co czerpią z niej rośliny, a czego nie czerpią? Okazuje się, że gleby mają poważne braki wielu składników mineralnych, zwłaszcza magnezu. Za to nadmiar azotanów, azotynów, pestycydów, metali ciężkich, czyli tak zwanych metali śmierci, ale tutaj również gliny się do tego zaczyna, chociaż nie jest tak zwanym metalem ciężkim. A glin powoduje Alzheimera i tym podobnych substancji chemicznych. Dalej. Silne nawożenie potasowe wywołuje braki magnezu, wapnia, sodu w glebie i roślinach, którymi żywią się zwierzęta rośliny. A teraz słuchajcie, a co się stosuje? Tak zwane nawozy przede wszystkim NPK. NPK. Nawóz, wróci azot, P, fosfor i K, potas. Ziemia uboga w wapń i inne pierwiastki sprzyja produkcji skrobi, ale i zmniejsza się poprzez to produkcja białka. Skrobia, czyli cukry. Zwiększenie kwasowości gleb wpływa negatywnie na optymalne odżywianie roślin na skutek blokowania wchłaniania azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia. O i problem zakwaszonych gleb. Rolnicy po prostu stosują wapno do odkwaszania gleb. Ale my nie możemy, nie powinniśmy odkwaszać organizmu, bo zakwaszony organizm jest cacy. Wszystko jest w porządku. Ta zwiększona kwasowość gleb niszczy również drobnoustroje produkujące w glebie azot, a które są szczególnie wrażliwe na wszelkie zmiany kwasowości środowiska. Również inne organizmy glebowe, na przykład dżownice, odgrywają olbrzymią rolę w tworzeniu żyznej gleby, są eliminowane wskutek zakwaszenia. W kwaśnych glebach fosfor jest nieprzyswajalny przez rośliny, ponieważ łączy się łatwo z jonami żelaza i aluminium, tworząc z nimi trudno rozpuszczalne związki. Podobnie jest z potasem, którego niedobory występują w glebach poddanych działaniu kwaśnych deszczów. Wapń działa na glebę odkwaszająco,
ale kiedy jest go mało, nie jest w stanie tego uczynić. Rezultatem jest nie tylko utrudnienie zaspokajania potrzeb roślin i człowieka w substancje pokarmowe, ale również otwarcie na toksyczne działanie metali ciężkich: kadm, ołów, kobalt, żelazo, mangan. Magnez jest łatwo przyswajalny przez rośliny, ale jedynie na glebach słabo zasadowych. Zarówno zasadowe, jak i silnie zakwaszone gleby zahamowują wchłanianie magnezu. Powtarzam, silnie zasadowe lub silnie zakwaszone. I teraz słuchajcie, popatrzmy, przeanalizujemy tutaj, to nie jest kolorowa jakaś tabela, w tamtych latach akurat nie miałem innej. Popatrzcie, przeanalizujemy te dane. I teraz zauważycie z pewnością, jak niekorzystne zmiany zaszły w zawartości witamin, minerałów i owocach. Dane nie pozostawia nawet cienia wątpliwości, ale przecież dotyczą wybranych tylko okresów. Czy to oznacza, że przed rozpoczęciem badań zawartość minerałów, witamin w warzywach, owocach była prawidłowa? Albo po tych latach to już nie spadała? I teraz popatrzmy. Nawet mamy tutaj czasokres 1985-1996. I teraz na przykład brokuły. Wapnia ubyło 33%. Kwasu foliowego 23% ubyło. Magnezu 18%. Wapnia, tu jakaś powtórka, nie wiem, tu coś musiało być, pomyłka. Fasola. Kwasu foliowego ubyło 34%. Magnezu 22%. Ale przepraszam, to są Stany. Przepraszam, bo sam już wyleciałem z tych. Minus 60, jeszcze raz, brokuły, wapnia ubyło 67%. Było 103, jest 33. Kwasu foliowego brokuły straciły 51%. Fasola, kwasu foliowego ubyło 12%, magnezu 15%, witaminy B6 68%, wapnia 71 na przykład procent. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ziemniaki, ubyło kwasu foliowego 33%, witaminy C 25%, wapnia 17% i tak dalej. Zobaczcie, to są przerażające dane. Przerażające. Źródło: analiza szwarzwaldzkiego sanatorium Obertal z 1996 roku i Geiger Koncern ze Szwajcarii 1985. I tutaj jeszcze raz przeciętne ubytki niektórych składników w warzywach, owocach na przestrzeni lat 1977-2000. Kwas foliowy ubytek 66%, witaminy C 40%, żelaza 50%, cynku 66%, sodu 33%, potasu 17%, wapnia 57%, magnezu 30%. Źródło: Report Nature Healing Issue z maja 2000 roku. I teraz pytanie jest, w stosunku do jak już niskiego poziomu składników odżywczych z początków okresu rozpoczęcia badań nastąpiły dalsze ubytki. Jak bardzo zmieniła się więc jakościowo na niekorzyść nasza żywność, czyli produkty do jedzenia, w porównaniu do na przykład lat z początku XX wieku. Zadajmy sobie także dalsze pytania. Pytanie, czy na Twoją działkę nie padają deszcze z zanieczyszczeniami chemicznymi przyniesionymi z innych rejonów kraju lub świata? A nasiona, które kupujemy w sklepie nasiennym, mamy pewność, że nie są genetycznie modyfikowane? Jesteśmy dumni z wyhodowanej marchewki, ale jak niewiele zawiera ona karotenu w porównaniu z marchwią sprzed chociażby 20-30 lat? Czy wiesz, że zapotrzebowanie naszego organizmu na witaminy, mikro i makroelementy jest znacznie większe
niż u ludzi żyjących 30-50 lat temu. Po prostu mniej jest tych składników w dzisiejszych pokarmach, czyli w produktach do jedzenia. A oprócz tego wiele składników szkodliwych obecnych w naszych organizmach lub żywności blokuje ich przyswajanie. Mówiłem, co blokuje przyswajanie pierwiastków przez rośliny z gleb. A u nas to się nie dzieje w naszych ciałach? A więc ma to zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie. Słuchajcie, mamy czas fast foodów, chipsów, Coca-Coli, więc nadchodzi również czas tak zwanej żywności funkcjonalnej w postaci specjalnie dobranych suplementów żywnościowych. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, nie, to i tak, to co mówiłem na początku, że trzeba zbilansować, to trzeba się zdrowo odżywiać. Dobrze. Jeżeli masz możliwość, rób to. I nie musisz brać tych supli. Ale czy jesteś tym inaczej? Jak niewielu jest ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić? Jak niewielu. A więc nadchodzi czas tak zwanej żywności funkcjonalnej w postaci specjalnie dobranych suplementów żywnościowych. Taka żywność poza walorami estetycznymi ma nieść przede wszystkim walory zdrowotne. I pytanie jest, czy to jest jakaś fanaberia? Może przejściowa moda? Słuchajcie, do 1990 roku udział takiej żywności wzrósł do 9% w rynku spożywczym. Szacuje się, że w latach 2006-2010 udział ten będzie wynosił, bo ja to pisałem artykuł w 2008 roku, będzie wynosił kilkanaście do kilkudziesięciu procent. A mamy 2024 rok. Czy mamy inne wyjście? A w jaki sposób uzupełniać bardzo duże już niedobory składników w organizmach? W jaki sposób oczyszczać organizm z toksyn? No, literatura medyczna uznaje ponad 70 chorób jako choroby powstałe na skutek nieprawidłowego odżywiania. I tutaj solidny kamień do ogródka tych wszystkich, którzy mówią, tych naukowych tuzów, wystarczy tylko prawidłowo się odżywiać. No jakoś nie widać efektów prawidłowego odżywiania, bo macie masę pacjentów, z którymi się nie umiecie sobie poradzić. Nie umiecie, nie chcecie, nie wiem. To, co tu chodzi. Więc po co, przepraszam, mówić o tym, że trzeba prawidłowo się odżywiać i będzie wszystko w porządku? No to są bzdury. Słuchajcie, kochani, liczą się pewne realia, a nie fantasmagorie. Jakieś tam gadanie i tak dalej. Okazuje się, że nieracjonalne odżywianie jest przyczyną około 50% zgonów. 80% społeczeństwa, czyli 80 ludzi na 100 nie musiałoby korzystać z wizyt u lekarza tylko dzięki lepszemu odżywianiu. Specjaliści twierdzą, że zapobieganie choroby będzie skuteczne wtedy, jeśli przystąpimy do działania co najmniej na 7 lat przed wystąpieniem objawów schorzenia. Oznacza to jedno, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka rozpoczęta jak najwcześniej. Jak mówi moja znajoma doktor nauk medycznych, pani Marta Woźniak, mieliśmy już dwie audycje, 2 wywiady. I ona mówi krótko, mniej więcej do 30 paru lat jesteśmy młodzi, silni, sprawni, radzimy sobie, ale już narastają ciągle obciążenia. To jest wynik stresów, to jest wynik nieprawidłowego właśnie jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I już około 40-50 roku życia zaczynają wychodzić problemy. A więc najpierw dawaliśmy sobie radę, ale później już przestajemy. I to są poważne problemy, przede wszystkim nowotwory. A więc najistotniejszym celem optymalnego odżywiania jest przede wszystkim dostarczenie niezbędnych do życia składników energetycznych, odżywczych. Należałoby więc, słuchajcie, zapomnieć o dotychczasowej wiedzy na temat odżywiania. Rozmawiałem z dietetykami, czasami słucham różnych takich audycji dietetyków i zastanawiam się,
Co się stało z tą wiedzą? Przecież oni powielają wiedzę sprzed 20-30 lat, bo pokończyli kursy, szkolenia, studia prowadzone przez być może jakichś profesorów, którzy zatrzymali się 20-30 lat wcześniej, którym się już nie chce w ogóle kompletnie nadążać za rozwojem współczesnej wiedzy, którym wygodnie jest po prostu przyjść, bazować na tej wiedzy, którą mają, bo i tak kasę dostaną za wykłady i to nie wąską. I wtłaczają to tym swoim studentom, którzy później mówią, że suplementy absolutnie w żadnym wypadku, to jest bzdura, to jest tylko naciąganie, wyciąganie kasy i tak dalej, i tak dalej. Chwała Bogu, że nie jestem dietetykiem i uczyłem się samodzielnie. Naprawdę. Z jednej strony wiem, że ci ludzie mają bardzo pokładaną wiedzę na temat fizjologii, anatomii i tak dalej, chociaż też tu teraz różnie bywa, a ja jestem samouk, natomiast staram się, ogarniam szeroko tematy różne, i wodę, i pola magnetyczne, i psychika, i rozwój osobisty, duchowy, te wszystkie historie, stresy, nie stresy i tak dalej. A więc na naszych stołach powinny pojawiać się produkty naturalne, niekonserwowane, nieulepszane, niepoprawiane za pomocą inżynierii genetycznej. Jednak zwykle jest tak, że nie udaje się nam racjonalnie odżywiać. Co jest przeszkodą? A przeszkodą są liczne okoliczności życiowe, na przykład brak czasu, pośpiech, własna wygoda i bardzo często niewiedza. I jak mówił Thomas Moffat, lekarz żyjący w XVII wieku w Wielkiej Brytanii, własnymi zębami kopiemy swój grób lub ewentualnie widelcem, bo były różne takie odmiany tego jego powiedzenia. Więc z drugiej strony optymalne zaopatrzenie ustrojów w składniki odżywcze utrudniają czynniki ryzyka, na przykład palenie, picie alkoholu, leki, zanieczyszczenie środowiska, stres. Oprócz tego istnieją grupy społeczne z podwyższonym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. To są kobiety w ciąży i karmiące, dzieci, młodzież, ludzie starsi, osoby ciężko pracujące i wyczynowi sportowcy. Kochani, dzisiaj wszyscy potrzebujemy wspomagania. Mówię to otwartym tekstem, nie owijam w bawełnę, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Po prostu naprawdę sporo na ten temat wiem i to praktykuję od wielu, wielu lat. No więc robię masę wykładów. Spotykam się z ludźmi, którym pomogłem, czy ja, czy wielu innych, którzy robimy taki kompleksowy program zdrowia, właśnie bazujący na ściśle opracowanym programie suplementacji, gdzie dbamy o pięć najważniejszych obszarów funkcjonowania organizmu, a to jednocześnie wpływa na naszą psychikę i tak dalej. I teraz słuchajcie, jakie są podstawowe przyczyny powstawania niedoborów w odżywianiu? To jest przede wszystkim intensywna gospodarka w rolnictwie, z zastosowaniem sztucznych nawozów i pestycydów w uprawie roślin oraz hormonów i antybiotyków w hodowli zwierząt. A co, nie jest tak? Przecież to nie Dąbrowski to wymyśla. Materiałów w internecie, różnych prac naukowych na ten temat możecie znaleźć masę. Dalej. Intensywne, monokulturowe uprawy ograniczające ilość składników odżywczych w żywności później. Najpierw nie ma tego w glebie, bo wyczerpana jest gleba, później nie ma tego w roślinie, więc co stosuje się nawożenie? Dolistne, doglebowe, nieważne, byle tylko ta roślina się pieła. No to dobrze, niektórych składników jest, a innych nie ma. Badania, o których mówiłem, o tym mówią. Dalej. Zbiór niedojrzałych jeszcze owoców i warzyw, czyli dojrzewanie w dojrzewalniach. No załóżmy, lubimy banany, lubicie banany? Ja lubię. Czy ktoś z was jadł prawdziwe banany? No, pytanie może być z racji, znaczy z tych bezsensownych, jak no oczywiście, idę do sklepu, kupuję. A przepraszam bardzo, ale co znaczy prawdziwy banan? Prawdziwy banan to jest ten, który dojrzał na drzewie, na bananowcu. Zerwany, ewentualnie transport i mamy ten banan. Ale jeżeli ten banan dojrzeje, załóżmy w Gwatemali, w Hondurasie, czyli w Ameryce Południowej, gdzieś tam, taki dojrzały, piękny, to 2 tygodnie to jest trasa morska do Europy.
Plus załóżmy, że około tygodnia jeszcze przywiezienie sportów europejskich, na przykład do Polski. Co się stanie z tym bananem? Więc co się robi? Zrywa się zielone banany, takie goguły niewyrośnięte, odpowiednio się zagazowuje je, żeby nie następowały procesy, przepraszam, w cudzysłowie, dojrzewania. Później się transportuje, później się składuje w innych jakichś takich magazynach i daje się inny gaz. Jeżeli się mylę, to wybaczcie mi, etylen, żeby szybko przyspieszyć proces dojrzewania. Ale zaraz, zaraz, co znaczy dojrzewanie? To jest tylko zmiana koloru tego banana? Czy nam chodzi o to, żeby tam wykształciły się składniki odżywcze, witaminy, minerały i tak dalej, polifenole? A kiedy to ma się stać? W jakich warunkach? Nie przypadkiem w promieniach słońca i wtedy, kiedy te banany wiszą na drzewie i czerpią z całej rośliny te wszystkie składniki, następuje naturalne przetwarzanie? Więc co my dajemy dzieciom, co my sami jemy? Owszem, smak jest fajny, ale to nie są prawdziwe banany. Przyznam, że nigdy nie jadłem jeszcze prawdziwego banana. Natomiast ludzie, rozmawiałem z ludźmi, którzy jedli prawdziwe banany, mówi Janusz, to jest zupełnie inny smak. To zupełnie jest inny smak, a już nie mówiąc oczywiście o wartościach odżywczych. Dalej. Konserwowanie, czyli konserwanty i napromieniowywanie żywności. Tak napromieniowuje się żywność, bo to zapewnia dłuższe okresy przechowywania. Dalej. Mamy do czynienia z produktami rafinowanymi, pozbawionymi naturalnych wartości odżywczych. Biała mąka, cukier, biały ryż. Na przykład w mące znaczy w ziarnach, z których ma powstać mąka, pozbawia się to ziarno kiełków, bo w kiełkach jest witamina A, E. To są witaminy tłuszczowe. Jeżeli to byłoby zmielone razem z tymi kiełkami, to te witaminy tłuszczowe powodują jełczenie. Więc ta mąka nie mogłaby po prostu leżeć długo w magazynach, na półkach sklepowych. Po prostu nie, nie byłaby smaczna zwyczajnie. Wyroby z niej robione. Tłuszcze jełczeją. Więc pozbawia się kiełków po prostu, no ale w tych kiełkach są witaminy. Więc co wymyślono w Stanach? Specjalne pieczywo, do którego się dodaje dodatkowo witaminy i niektóre minerały. No, obłędne. Najpierw się pozbawia, później się dodaje. Dlaczego? Bo mamy dzisiaj XXI wiek. Plon musi zebrany być bardzo szybko skombinowany, a więc się robi desykację zbóż, nasion oleistych i tak dalej. Desykacja, czyli wysuszenie na pniu. Kombajny, 2-3 dni, wszystko zebrane, sprawa załatwiona. Do przetwórni, im bardziej wyschnięte ziarno, zawierające mniej wody, tym wyższa po prostu cena. Chociaż rolnicy wiadomo, że i tak cierpią. Chwała rolnikom, że jeszcze w ogóle produkują, tylko na Boga produkujcie tą żywność zdrową. I nie szermujcie polscy rolnicy też hasłem, że polska żywność to jest zdrowa. Jaka zdrowa? Aha, tak. Jak na razie mamy epidemię nowotworów w Polsce i tak dalej. Więc to jest problem. A dodatków do mąki się dodaje zmieloną wieprzową szczecinę i zmielone włosy. Tak. Mam taką audycję. Jak chcecie, to poszukajcie. Dalej. Długie przechowywanie i niewłaściwe przygotowanie do bezpośredniego spożycia. Dalej. Produkcja żywności transgenicznej, czyli zmutowanej, GMO. Pora na podsumowanie. Jak już stwierdziliśmy, gleba jest wyjałowiona, pozbawiona niezbędnych składników pokarmowych, dzięki którym rośliny mogą się rozwijać prawidłowo i być źródłem zdrowego, pełnego pokarmu, prawdziwej żywności dla zwierząt i ludzi. I dzisiejsza ekologia uważa, że w przyszłości tylko te społeczeństwa i kraje będą żyły w stałej pomyślności, które mają zdrowe gleby oraz będą w stanie je pielęgnować i zachować. Uzdrowienie gleby będzie jednym z największych wyzwań XXI wieku.
Wymaga to jednak podjęcia działań, a tymczasem czas biegnie. I właśnie dlatego tak bardzo ważna w odżywianiu jest dzisiaj, kochani, suplementacja, która ma na celu oczyszczanie organizmu, wyprowadzanie toksyn, wzmacnianie naszego organizmu, regulację mikrobioty jelitowej, regulację pracy trzustki, odkwaszanie organizmu, czyli domineralizowanie również organizmu i tak dalej, i tak dalej. Polepszenie jakości naczyń krwionośnych i wzmocnienie tych naczyń, ułatwienie przepływu, bo mamy problemy na przykład z miażdżycą. Pytanie, jak miażdżycy się pozbyć? Co? Wystarczy wiertarka, drut czyli po prostu oczywiście się robi tego typu zabiegi. Faktycznie tam przytykane są naczynia krwionośne, więc się wierci, zakłada się stenty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wierci w cudzysłowie, no z płycą też ten problem troszeczkę. A można zastosować coś, na przykład żel aloesowy, który oczywiście to nie stanie się po tygodniu stosowania, który dba o wysoką jakość funkcjonowania naczyń krwionośnych, o prawidłową budowę, o to, żeby nie odkładała się tam blaszka miażdżycowa. A znowu pytanie, dlaczego się ta blaszka miażdżycowa odkłada? A co to jest blaszka miażdżycowa? No cholesterol. Jaki cholesterol? LDL, czyli lipoproteina niskiej gęstości. A dlaczego tam ten cholesterol się odkłada? Dlaczego organizm wytwarza go coraz więcej? Zostaje okrzyczany ten cholesterol jako zło. No ale dlaczego? No jeżeli naczynia zaczynają pękać, są kruche, nie ma kolagenu, nie ma witaminy A, witaminy C, witaminy kwasów tłuszczowych omega-3, nie ma krzemu, to naczynia zaczynają pękać. No to cholesterol łata te pęknięcia. I dopiero produkty utleniania LDL cholesterolu są niebezpieczne, bo faktycznie odkłada się to między innymi razem z wapniem wewnątrz, z wapniem w temperaturze ludzkiego ciała, wapń, który jest w wodzie, odkłada się. Wapń jest nam bardzo potrzebny, ale nie z wody. Niech ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, nawet się nie odzywają. Przepraszam. Bo tu zatracamy, po prostu mówimy o również funkcjach wody w organizmie. Jak najwięcej wody mineralnej, bzdura. Woda nigdy nie była żadnym dostarczycielem składników mineralnych i nie powinna być. Bo przyswajanie minerału z wody to jest gdzieś około 5%. Więc jeżeli potrzebujemy na przykład 1200 mg wapnia przykładowo na dobę, a w wodzie jest 400 mg i z tego się wchłonie 5%, no to 20 mg, to ile tej wody trzeba byłoby dziennie wypić? 1200 mg, 1400 potrzebujemy dziennie. To ile tych wiader wody trzeba byłoby wypić, żeby dostarczyć te minerały? A teraz pytanie chodzi o jakie funkcje woda spełnia w organizmie. To jest tak na marginesie. O tym mówię między innymi w playliście Woda. Tam jest masa na ten temat audycji. Kochani, przepraszam, że tak trochę się emocjonuję, tak wzrasta poziom mojej emocji. Oczywiście to nie chodzi o was, tylko chodzi o tych, którzy no, klepią. Nieraz to są ludzie z tytułami naukowymi, którzy bardzo myślą zero-jedynkowo. Nie widzą jakichś dodatkowych zaszłości, dodatkowych powiązań. Bo są specjalistami w jednej dziedzinie. O tak, 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 tylko takie klapy i nic nie widzą po bokach, co się dzieje. Oni tylko widzą te swoje. I w tym jest właśnie problem. Więc między innymi dlatego akurat, słuchajcie, to nagrywam. Nie chodzi mi o to, że chcę się wymądrzeć czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, może akurat tak to wygląda, ale to nie jest mój cel kompletnie. Natomiast chodzi mi tutaj o przekaz, gdzie mówię o tym, jak funkcjonuje organizm, jaki jest cudowny, ile jest powiązań. To są setki tysięcy, może miliony powiązań różnego rodzaju. I trzeba organizm traktować całościowo, a nie tylko wybiórczo.
Dobrze, zatrzymujemy to udostępnienie. Kochani, jak widzicie, mamy problemy, ale też mamy rozwiązanie na te problemy. Bo raz, że trzeba, żeby wzrastała nasza świadomość, żebyśmy się zaczęli domagać na bazie wiedzy konkretnych działań. I od naszych rządzących, i od tych wszystkich systemowców działających w medycynie, farmacji, w przemyśle spożywczym i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy się od nich w jakiś sposób też uniezależnili. Może trzeba poszukać dostawców, do których możemy mieć zaufanie, o których wiemy, że produkują zdrową żywność. Jeszcze raz, Andrzejku, mówię o panu o Andrzeju Kmicie. Ukłon w twoją stronę. Myślę, że nakręcimy coś na ten temat. Jakoś fajną audycję, podzielisz się swoimi doświadczeniami, będziesz o tym mówił. Na dzisiaj to wszystko, kochani. Bardzo dziękuję, że żeście byli. Liczę na wasze subskrypcje, lajki, na jakieś komentarze. Czasami jedno słowo wystarczy, bo już algorytmy działają. Chodzi mi o to, żeby ta wiedza szła do ludzi. Jeszcze raz powtórzę, możecie to wszystko przyjąć na 100%, możecie wszystko odrzucić, możecie tylko wziąć część, możecie polemizować, możecie się nie zgadzać, albo się zgadzać. I sprawa załatwiona. Wszystkiego najlepszego, popadki. Do następnego spotkania.